Piłkarskie legendy zagrają w Polsce, a ja dołączyłem do ich drużyny. Zdobywali oni puchary Ligi Mistrzów, wygrywali Euro, byli królami strzelców w najcięższych ligach na świecie, a ja zagram razem z nimi. Kuszczak, Ziobero, Paweł Tyburski, Hajto, Karagunis, Iwan Berbatow, Luis Garcia, poczciwy Krzychu, Asamoah, Kubańczyk i ja, widzowie. Tak, to się dzieje! To się dzieje! Także jestem w drużynie legend, całe szczęście, szczerze. Chciałem tutaj trafić, bo to będzie coś naprawdę niesamowitego. Podczas dzisiejszego odcinka będę miał kilka zadań, które muszę wykonać, ale o nich pogadamy za chwilę. Najpierw chodźmy sprawdzić, jak wygląda stadion. Przygotowania trwają troszeczkę ponad 24 godziny. Panowie dbają o murawę, tam panowie coś noszą. Stadion, który został przygotowany na Euro 2012, gdzie byliśmy gospodarzem razem z Ukrainą. Grali tutaj tacy zawodnicy jak Xabi Alonso, Luka Modric, Przemysław Węgorz-Węgrzy. Jeszcze będzie tutaj Berbatow, będzie tutaj Terry, Garcia, Kuszczak, Peszko, Iwan. Naprawdę będzie wielu świetnych zawodników. Wy w tym momencie możecie napisać, czy waszym zdaniem strzelę bramkę. No bo kurczę, być na takim stadionie i nie móc zrobić z kibicami, to trochę niefajnie. Miejmy nadzieję, że uda tutaj się zdobyć tą jedną, jedyną, wymarzoną bramkę. I w tamtym momencie nie miałem pojęcia jeszcze o tym, że to będzie jeden z najlepszych meczy w moim życiu. No i właśnie, ja zapomniałem, widzowie, bo ja mam marzenie. Chciałem wbić jak najszybciej 500 000 subskrypcji, a nie uda się to, jeżeli w tym momencie nie zostawisz mi subskrypcji. Więc jeżeli nie subskrybujesz jakimś cudem, a oglądasz ten film, kliknij subskrypcję. I na 500 000 robimy specjalny odcineczek, widzowie. Pozdrawiam serdecznie i chodźcie, zabieram was ze sobą. Moja koszuleczka, widzowie, patrzcie, Węgorz 18, tutaj tak. 8. Przypomnijmy, że chciałeś 8, ale niestety. Chciałem 8, ale hierarchia. Nie tym razem. I dlatego będziemy walczyć. Będziemy walczyć, tak. I wtedy kto wygra na następny mecz ma 8, a będziemy walczyć w siatkonogę. Tak jest, czyli będziemy... Wyzwanie. Tak jest, gramy w siatkonogę o numer 8, ale to już kolejna edycja, więc widzowie musicie obserwować po prostu social media. Zostanie u mnie. Zostanie pewnie u Tomka, ale podejmę się tego wyzwania. Kolejny zawodnik Manchester United, który swoją drogą, nie wiem czy wiecie, wygrał Ligę Mistrzów. Dimitar Berbatow, Manchester United, jest Luis Garcia, Liverpool. Idąc w tamtą stronę, mamy tutaj Odonkora, reprezentacja Niemiec. Mamy tutaj Johna Terego, kapitan kapitanów tak zwany. Kiedyś ktoś mądry powiedział, gdyby zebrać wszystkich kapitanów na świecie i dać tam Johna Terego, on i tak byłby kapitanem. A to co jest jeszcze ważne, jest jednym z niewielu piłkarzy, którzy są na takiej ścianie chwały w Premier League, a ja będę mógł z nim zagrać. Widzicie to? Węgorz, John Terry, Berbatow, Garcia. To się dzieje, widzowie, to się dzieje. Ja wam zawsze powtarzałem, że można dobrymi występami u siebie w drużynie awansować i grać z gwiazdami Premier League. Pamiętacie, jak wam tak mówiłem? Tak, oczywiście, to prawda, z A-klasy prosto na boisko ekstraklasowe. Dzisiaj będę grać z Berbatowem, Garcią, z Johnem Terrym. Jak się z tym czuję? No myślę, że bardzo dobrze, tak? Wiecie, ciężka praca w A-klasie popłaciła. Pozdrawiam Błyskawica, Kończyce Wielkie, dziękuję, że mnie puściliście na ten mecz. Obiecuję, że strzelę tutaj bramkę dla was. Ja też nie, bo pewnie wam tak nie mówiłem, ale da się i jestem tego żywym przykładem, ale będzie meczycho! Mecz legend to wydarzenie charytatywne i o tym trzeba pamiętać. Ja jestem kibicem Manchester United, mam tutaj nawet tatuaż związany z tą drużyną i dzisiaj spełni się moje marzenie, którym od zawsze, naprawdę zawsze, było zbicie piątki z zawodnikiem Manchester United. Dzisiaj to się spełni. Berbatow oraz Kuszczak. A to wszystko, widzowie, dzięki wam. Dzięki wam mogę spełnić swoje marzenie, ale to nie jest najważniejsze. Wojtek również ma marzenia, a my możemy mu w tym pomóc. Dlatego nie bądźcie obojętni po obejrzeniu filmu, albo teraz zejdźcie niżej i zobaczcie sobie linki, które są w opisie, bo jest tam coś naprawdę bardzo ważnego. Pomóżmy spełnić marzenia Wojtka. A do meczu zostały nam 2 godziny. Po co? No właśnie, dobre pytanie. Po co mi ochraniacze? Nie wiem, w drużynie jestem z Nogiem Hajto, który powiedział wczoraj, że jak zrobi wślizg, to być może mnie również nim zabierze. Więc oby tak nie było. A chwilę później byłem już na murawie, aby móc spotkać się z fanami. Wow! Już wszystko podpisane. I do takich chwil warto tworzyć w internecie właśnie, bo ludzie są, ludzie przychodzą, ludzie oglądają i to jest bardzo miłe. W międzyczasie wraz z Tomkiem Iwanem zrobiliśmy jeszcze trening strzelecki. To się za chwilę stanie, za chwilę na tej koszulce
będzie autograf pierwszego z zawodników Manchester United i ta koszulka będzie koszulką, na której ogólnie piłkarze z Manchesteru będą dawali swoje autografy, więc rozpocznie się od Dymitara Berbatowa. Oprócz tego jest jeszcze Tomasz Kusztak, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów 2008 z Manchesterem United przeciwko Chelsea. John Terry również grał w tym meczu, ale wiadomo, no nie te barwy, nie te barwy. No nie chcę przeszkadzać też, prawda, bo tutaj Dymitar sobie gra. Can I please? O, yes, of course. Thank you, Berba. Wtedy pokazałem też Berbatowowi mój tatuaż związany właśnie z Manchester United i wtedy się uśmiechnął. Thank you, bro. Mamy to! Patrzcie, Dymitar Berbatow. Zdobywając autograf od Berbatowa, udało mi się ukończyć pierwsze zadanie. Do meczu zostało naprawdę mało czasu, my już wychodzimy powoli się rozgrzewać. Najpierw trening legend z właśnie dzieciaczkami tutaj i z Lechii i ogólnie, którzy tutaj przyjechali. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Nic, tylko cieszyć się piłką na takiej murawce. Spójrzcie na to. Piękny dywan. Piękny dywan? No. Dobry dywan, nie? No. To jest właśnie to. Wojtek Felix, czyli osoba, dla której robimy to wszystko. Jak się czujesz? Dobrze. Tak? Cieszysz się, że przyjechało tyle osób dla ciebie? Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem dzisiaj? Masz tu kogoś takiego? Pan. Ja? Tak. O, dziękuję bardzo. A to muszę jest właśnie przyjechać Wojtek, na bramkę, nieduży Wojtek, czyli chłopak, dla którego właśnie tutaj przyjechaliśmy. Radosny, szczęśliwy i cieszący się każdą chwilą. Dlatego jeszcze raz przypominam, żebyście zobaczyli linki, które mam w opisie, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Dzięki. co? Podróż minęła. Dobrze. Dobrze, widzę, że reprezentacja Polski jest. Czy marzeniem jest kiedyś zagrać w reprezentacji? Tak. Dobra, dziękuję bardzo, widzimy się pewnie później, prawda? Super było cię poznać. Naprawdę, cudowny jest, cudowny. Zerknijcie widzowie w ten link, który mam w opisie, bo to jest bardzo ważne. Mecz meczem, pomoc pomocą, ale musimy to zrobić razem, naprawdę. Rozpoczynamy właśnie konkurs rzutów karnych, w którym do wygrania będą aż 2 koszulki z autografami zawodników, którzy biorą udział w meczu legend. Terry, Berbatow, Garcia, ja, Kesek, Ziobi, wszyscy, naprawdę wszyscy. Przejdźmy do karnych. Mamy fana Manchester United, a on Nani, numer 17. Wiesz, że Nani mógł tu dzisiaj być? Wiem. Skąd wiesz? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest ostatni karny. Sprawdźmy! Yeah! Brawo! Gratulacje! No proszę bardzo. Karny numer 2 i tym razem! Wow! Sprawdźmy, czy to będzie w sieci. Duży rozbieg, silny, precyzyjny strzał i piłka ląduje w siatce. Przed nami ostatni rzut karny. Jeżeli teraz zawodnik strzeli, to wygrywa meczową koszulkę z autografami. Czy wytrzyma presję? Ostatni rzut karny i nie ma! Luis Nani, piękny karny, piłka ląduje w sieci. Następny zawodnik zmarnował swój rzut karny i poznaliśmy I zwycięzcę. mamy koniec! Nie wytrzymał presji, nie strzelił bramki. Gratulacje, jak się czujesz? Dobrze. Wygrałeś, a mówiłeś, że nie jesteś pewny. Widzisz, trzeba wierzyć w siebie, brawo! A po tym wszystkim przyszedł czas na to, abyśmy to w końcu my wybiegli na murawę i rozpoczęli to spotkanie. Piłkę oczywiście wniósł Wojtek i za chwilę zostanie rozegrany jeden z najlepszych meczy w moim życiu. Kapitalna atmosfera, uśmiechy na twarzach. I już na początku tego spotkania John Terry wykonał pierwszy dobry wślizg i pokazał, że on tutaj przyjechał walczyć. W następnej akcji Luis Garcia próbował swoich sił w strzale z przewrotki, ale piłka nie siadła mu czysto na stopie. Co nie zmienia faktu, że chwilę później i tak zdobyliśmy bramkę. Odonkor do Karagunisa, Karagunis do Asamoły, Asamoa do Berby, Berba do Tomka Frankowskiego i piłka w siatce. Szybko rozpoczęliśmy to spotkanie. I właśnie tutaj Berbatow pokazał to, za co kochałem go w Manchesterze United. Pomimo tego, że miał kilku przeciwników obok siebie, wszedł między nich, podał i mamy gola. W następnej akcji po podaniu Garcii do Karagunisa mogliśmy prowadzić 2-0, jednak piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Byliśmy stroną dominującą, jednak Gabor tutaj popisał się fenomenalną interwencją. Mecz był otwarty i Lechia Stars również miała swoje sytuacje. Momentami było również gorąco, jak w tej sytuacji, gdy to Sławek Peszko wykosił równo z trawą Tomasza Iwana. Które wejście Sławka Peszki, był blisko Michał Liskiewicz. Koniecznie daj znać widzu, czy dałbyś w tej sytuacji karnego, czy może jednak sędzia podjął słuszną decyzję.
I właśnie po tym strzale zameldowałem się na boisku w miejsce chyba kontuzjowanego Tomka Iwana, więc teraz oglądajcie uważnie. W tej sytuacji próbowałem przyspieszyć podając do Frania, ale ten nie pokusił się o to, aby wypuścić mnie prostopadłym podaniem, lecz wycofał. Nie, to za chwilę to i tak zrobi Sławomir Peszko. Wybrał ten ruch, że ustawiony bramkarz. Dobra interwencja Tomka Kuszczak. Po tym rzucie rożnym Alan Kwieciński mógł zdobyć bramkę. 5. minuta meczu. Drużyna legend ma dobrą sytuację do tego, żeby podwyższyć prowadzenie. Karagunis ruszył. Karagunis! I z mojej perspektywy piłka minimalnie ominęła słupek. A teraz mamy sytuację bramkową. Tomasz Kuszczak podał piłkę do Berbatowa, a ten dał do mnie na lewą stronę. Miałem dużo miejsca, więc podprowadziłem piłkę schodząc do środka. Po lewej miałem Odonkora, po prawej miałem Karagunisa i wybrałem to w pozornie cięższe podanie, a Karagunis kiwnął bramkarza i strzelił bramkę. Z tej perspektywy jeszcze lepiej widać to, jak zszedłem do środka. Moim zadaniem było podprowadzić piłkę i dać w tempo piłkę do nogi, co też zrobiłem, dzięki temu mamy 1-0. Kara, świetne zachowanie, świetny gol. W następnej sytuacji dostałem piłkę na lewą flankę od Luisa Garcii, ale przede mną był Bieniu, doświadczony obrońca, z którym miałem pojedynek biegowy i nie do końca udało mi się go wygrać. Tutaj górą okazało się doświadczenie, co niestety wykorzystali nasi rywale, a dokładnie Sławomir Peszko, który nawinął jednego z naszych obrońców, a później oddał strzał i nie zdążyłem wybić mu piłki na wślizgu. 3 minuty później Berbatow idealnie obsłużył karę, który wpakował piłkę do siatki i podwyższyliśmy swoje prowadzenie. W 37 minucie to drużyna Lechia Stars miała dogodną sytuację, jednak tutaj pomylił się jeden z braci Tyburskich. Następnie Radosław Michalski uderzył, bramkarz wybił piłkę na słupek, co możemy zobaczyć teraz jeszcze raz, i piłka nie znalazła drogi do bramki. Dlatego w 45 minucie to my się obudziliśmy i Luis Garcia po podaniu od Odonkora wpakował piłkę do siatki. 45 minuta. Tomasz Hajto przerzuca piłkę do Rafała Murawskiego. Zbiegam mu na krótkie granie, po czym oddaję mu piłkę. Widzę tutaj dużą lukę, dlatego przyspieszam. Rafał mnie wypuszcza. Przed sobą mam Bienia oraz bramkarza. Oddaję strzał po długim słupku i mamy to! Udało mi się zdobyć pierwszą bramkę w tym meczu. W dodatku zrobiłem to, o czym wcześniej rozmawiałem z kibicami. Jeżeli strzelę bramkę, zrobię siu. I najlepsze było to, że kibice zrobili to razem ze mną, dlatego serdecznie dziękuję. Tym samym zaliczyłem wyzwanie, aby strzelić bramkę. Po tym trafieniu sędzia zakończył pierwszą połowę spotkania. Udaliśmy się do szatni, omówiliśmy sobie nasze błędy i plan na drugą połowę. Jednak po wyjściu z szatni to drużyna Lechii Stars zdobyła pierwsze trafienie w drugiej połowie. Dlatego od razu, gdy zauważyłem, że Luis Garcia ma piłkę przy nodze, ruszyłem przed siebie, wyprzedzając jednego z obrońców i oddając strzał nad bramkarzem. Właściwie tego dzisiejszego spotkania. Piękne trafienie. No i to jest bramka, która szybciutko sprowadza na ziemię zespół Gwiazdy Lechii. A powiem Ci, że Luis Garcia, jak się weźmie za rozgrywanie, to od razu jest ciekawie. Czyli plaster na Hiszpana musi być. Znakomita odpowiedź, bardzo szybka odpowiedź Gwiazd. Przemysław Węgorz, bardzo dobrze wspomniałem Thierry'ego Henry. Tutaj mogliśmy powiedzieć i pokusić się, jakbyśmy widzieli Francuza w barwach, w białych trykotach. Myślę, że Przemek oglądał Thierry'ego Henry. Nie wiem, czy Thierry Henry oglądał jego kanał na YouTubie. Jeżeli nie, to powinien, bo tam 360 000 subskrypcji, więc no chyba warto, tak się spodziewam. Okej, trzeba przyznać, że wykończenie tutaj naprawdę było dobre i chciałbym podziękować komentatorom, którzy porównali mnie tutaj do Thierry'ego Henry. Kilka minut później po raz kolejny chciałem dać takie fajne, przeszywające podanie, jednak było ono troszeczkę za mocne i niestety Tomasz Frankowski nie zdążył dobiec do piłki. Robi się coraz ciekawiej, cały czas Przemysław Węgorz tutaj bryluje. Ale Węgorz dobrze tutaj chciał takiego Węgorza zagrać. 60 minuta, widzę na środku niepilnowanego Karę. Daję mu piłkę i biegnę pomiędzy obrońcami. Dostaję piłkę, przyjmuję, uderzam lewą nogą, niestety prosto w bramkarza i wciąż nie mam hat-tricka. A nasi rywale po 2 minutach mieli dogodną sytuację 100%, którą zmarnowali.
To jaki ten mecz był otwarty może pokazywać to, że minutę później mieliśmy już sytuację, w której to Karakunis oddał dobry strzał. Bramkarz to wybronił, Tuszol dobił piłkę, umieszczając ją w siatce, jednak sędzia gwizdnął spalonego. 3 akcje na przestrzeni 3 minut. 65 minuta i Błażej Augustyn ma piłkę, próbował wykiwać mnie z wodem ciała, odebrałem mu futbolówkę i pędziłem lewą stroną. Zauważyłem, że w środku jest oczywiście Karagunis oraz Odonkor, podałem do tego pierwszego, on kiwnął bramkarza, został faulowany i przez to strzeliłem swoją 3. bramkę w tym meczu. I jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za najgłośniejszy doping właśnie dla mnie. Jesteście niesamowici. Następnie Lechia Stars zepchnęła nas do defensywy, oddając 3 razy groźne strzały. 2 razy ratował nas Ziobi, a raz Rafał Murawski. Ale ta 3. interwencja, szapoba Ziobi. Jednak niestety co się odwlecze, to nie uciecze i po stałym fragmencie gry nie daliśmy rady przypilnować Bienia, który zmieścił futbolówkę w siatce po strzale głową. I po tym trafieniu Lechia Stars nie miała zamiaru się zatrzymywać. Na szczęście zatrzymał ich Ziobi i to 2 razy. A gdy złapał piłkę do rąk, uruchomił lewą stronę, na której oczywiście byłem ja. Zagrałem do kary. Górne podanie i kara wypuścił mnie, prosto padła piłka. Przede mną Bieniu i bramkarz. Postanowiłem skręcić do środka, wycofać piłkę i zrobiłem to niestety niedokładnie, a mogło być 8-3. Chwilę później groźny strzał Luisa Garcii, który został wybroniony. Ale do piłki dopadł Kara, który zmieścił futbolówkę idealnie w siatce i mamy to 8-3. I nie wiem, nie pytajcie mnie, o co tutaj chodziło z tą cieszynką, ale jakoś sobie tak wspólnie zatańczyliśmy. Złapaliśmy mega super vibe. Nasze wspólne zdjęcie jest już na Instagramie, tak samo jak z Terym i z Berbatowem, więc koniecznie wbijajcie na mojego Instagrama. A po tym brutalnym faulu doszło do rzutu karnego. Rzutu karnego, który został wykonany perfekcyjnie przez Marcela Peszko, a jakby tego było mało, kilka sekund później zdobył on kolejne trafienie. Następna akcja i Tomasz Hajto przypycha się po lewej stronie, wygrywa ten pojedynek i podaje piłkę do mnie. Przyjmuję piłkę, udaję, że idę do przodu, wycofuję, później naprawdę idę do przodu i oddaję strzał, niestety w rywala. I sędzia kończy to spotkanie. Wygrywamy 8-5. Mamy to! 3 bramki, asysta, fajne. Tutaj, zobaczcie, posłuchajcie. Cudowni ludzie, cudowni. I piłka do mnie, zastrzelenie hat-tricka. Taka jest tradycja. Mam nadzieję, że będę mógł to wziąć. It's mine! Hat-trick, yeah! Hat-trick, no. Ale wydarzenie fajne. I na koniec jeszcze małe ogłoszenie. 50 zł dla osoby, która zrobi najlepszego edita, klip, nieważne co. Po prostu ze mną, doda go na TikToka, oznaczy mnie i użyje tego hashtagu. Czas do przyszłej soboty. A tutaj jeszcze mamy prezent, który otrzymałem od widza, czyli kartę Manchester United, mamy popika żółwika i mamy nowy kubeczek, z którego będziemy pić od dzisiaj kawę. No i to, co najważniejsze, to kontrakt dla Przemysława Węgrzyna, który przechodzi właśnie do Manchester United. Wystarczy, że złożę podpis, za moment składam podpisik.